Cześć, mam na imię Artur i na sam koniec będę mówił o rzeczach bardzo trudnych, ale będę mówił w sposób bardzo prosty, mam nadzieję. Dlaczego bardzo trudnych rzeczach? Ponieważ ja jestem chemikiem obliczeniowym. To jak sobie tak myślicie, kto z was miał w ogóle do czynienia z chemią? No, trochę osób miało. Dobra, to tyle będzie łatwiej. To jest grupa, z którą pracuję i razem część tej grupy też zajmuje się obliczeniami, druga część zajmuje się eksperymentem i zajmujemy się takimi rzeczami związanymi z makrocząsteczkami, z makromolekułami, głównie z białkami i projektowaniem leków. I o tym będę chciał wam dzisiaj powiedzieć. Natomiast wcześniej chciałbym, żebyście traktowali, że dzisiaj tak naprawdę będziemy mówić o wyobraźni. I teraz będę bardzo liczył na to, że wy uruchomicie swoją wyobraźnię i tą wyobraźnię będziecie cały czas uruchamiać na bieżąco. To tak tytułem wstępu. Znacie Edwarda Muncha? Znacie. Na początku XX wieku był ogłoszony przez Uniwersytet w Oslo konkurs na wystrój auli w uniwersytecie, bo uniwersytet chciał, żeby były tam dzieła sztuki, które będą w jakiś sposób nawiązywały do nauki. I Edward Munch wygrał ten konkurs. Jeden z obrazów, który wisi w tej chwili w tej auli, nosi nazwę badacze, researchers. Teraz pytanie, czy zgadniecie, kto jest na tym obrazie? Jakie osoby są? No strzelajcie. No, naukowcy, tak, ale jacy? Studenci. To jest obraz. I teraz powiedzcie mi, gdzie są według was ci naukowcy? No gdzie? Po lewej, dokładnie. To są dzieci. Ponieważ dzieci mają olbrzymią wyobraźnię, olbrzymią ciekawość, nie boją się zadawać pytań. I teraz właśnie chciałbym, żebyście się wrócili do czasów dzieciństwa i właśnie tą wyobraźnię uruchomili. A rozmawiać będziemy dzisiaj o wodzie na początek. I teraz pytanie znowu. Będę dzisiaj was pytał. To jest nasza cząsteczka wody, taka. Jedna z dziewczyn z naszej grupy właśnie narysowała, Agata, taką cząsteczkę wody, żeby była bardziej przyjazna. I teraz pytanie mam do was, co wiecie o wodzie? Dlaczego woda dla was jest, czy ona jest wyjątkowa, czy to jest taka zwykła? No nas w kranie odkręcacie, płynie w rzece, płynie w morzu, jest. Co z tą wodą? Co jest takiego ciekawego w wodzie? Potrzebujemy jej do życia? Proszę? Potrzebujemy jej do życia? No potrzebujemy, ale powietrza też potrzebujemy do życia. Ale tak, potrzebujemy do życia. Co jeszcze? Co jest ciekawego w wodzie? Ma największą gęstość 4 stopni Celsjusza. Ma największą gęstość 4 stopnia Celsjusza. No dobrze, to bardzo taka precyzyjna informacja. Ale to cenna, bo będziemy do niej w pewnym momencie nawiązywać. A słuchajcie, a na tym zdjęciu widzicie wodę przelewaną z jednego naczynia do drugiego. Popatrzcie się, że naczynie ma swój kształt, a woda sobie przybiera taki kształt, jaki chce. Tak? Ona się dopasuje do takiego kształtu, jaki chcecie. Co więcej, są pewne powierzchnie, na których woda się rozlewa i wsiąka w tą powierzchnię, a są takie powierzchnie, na których ta woda tworzy krople. Dlaczego? Dlaczego woda tworzy krople? Napięcie powierzchniowe. No dobrze, no napięcie powierzchniowe. Słuchajcie, następne zdjęcie. To jest zdjęcie z onsen w Japonii. Do Japonii jeszcze dzisiaj wrócimy. Co tutaj widzicie? Wodę, tak? Ale w jakiej postaci? W postaci śniegu, w postaci wody i w postaci pary, czyli 3 stany skupienia.
Czy znacie jakąkolwiek inną substancję, którą możecie w temperaturze takiej pokojowej widzieć w 3 różnych stanach skupienia? Chyba nie. No dobra, no to co czyni tą wodę taką niezwykłą? Tak ją pokazują chemicy i tutaj obiecuję, że to jest jeden z najbardziej skomplikowanych. Jeszcze będzie jeden bardziej skomplikowany rysunek, reszta już będzie prostsza. Więc co robi tą wodę taką niezwykłą? No macie jeden atom tlenu, to jest ten czerwony, i 2 atomy wodoru. Mamy takie małe plusiki, mamy minusik. Taka płaska cząsteczka. No to jeśli jest to płaska cząsteczka, to jak to się dzieje, że na tej tkaninie ona jest wypukła? Albo wręcz, jak Pan powiedział, największą gęstość ma w temperaturze 4 stopni. Ale to woda ciekła, tak? A lód? Dlaczego się lód unosi na powierzchni wody? Ma strukturę krystaliczną. No dobrze, no ma strukturę krystaliczną, ale dlaczego ta struktura krystaliczna nie jest bardziej gęsta i nie opada na dno, tylko pływa po tej wodzie? No to pogrzebmy troszkę bardziej w tej strukturze tej cząsteczki wody. Tak wygląda, jak cząsteczka wody ma obok siebie jakieś otoczenie, czyli inne cząsteczki wody. Jak zobaczycie, to te plusiki i minusiki jakoś tak z sobą tworzą taką sieć. No tylko dlaczego? Będziemy dzisiaj dużo mówić o tym dlaczego. Popatrzcie się, jak wygląda tak prosta cząsteczka wody widziana oczami fizyków i chemików. To jest tak zwany diagram fazowy i to jest taki diagram fazowy uproszczony. Tak? Czyli mamy na jednej osi mamy ciśnienie, na drugiej temperaturze i mamy różne formy wody, jakie woda może przyjąć. I to, co Pan mówił, albo Pani, odnośnie kryształu, to widzicie, że tu mamy kilka różnych form lodu i każdy z nich ma inaczej zorientowane cząsteczki. To dlaczego? Dlaczego taka jedna prosta cząsteczka może przyjmować tak różne struktury? I co jest nie tak? Dlaczego nie pasuje nam to, że ona jest płaska? Bo mi osobiście nie pasuje, no bo skoro, jak widzicie, taka sieć jest ta przestrzenna, obojętnie na który rysunek popatrzycie, nawet ten po lewej, obok tej uśmiechniętej wody, to tam pomiędzy tą wodą jest dużo przestrzeni. Dobra, to wejdźmy troszeczkę głębiej do tej cząsteczki wody. Jak każdy atom, jak wiecie, każdy atom, albo nie wiecie, a to się dowiecie w takim razie, każdy atom ma swoje jądro i jakieś elektrony, które koło niego, powiedzmy, krążą. Jeśli sobie weźmiemy tak bardzo zgrubnie, narysujemy to jak układ planetarny, to mamy wokół atomu wodoru tylko 1 elektron, który krąży, wokół atomu tlenu mamy ich 8, a jak razem się spotkają i stworzą cząsteczkę wody, to jak widzicie, 2 elektrony robią się wspólne i sobie krążą wokół atomu wodoru, a reszta wokół atomu tlenu. Jak się popatrzy na taką mapę elektronową, to troszeczkę ten kształt, jak widzicie, jest zaburzony, to nie są już koła, no ale dalej to jest płaskie. To coś jest nie tak. No właśnie. Bo tacy chemicy jak ja dłubią na tyle długo, aż wymyślą, tak? No i się okazuje, że te wszystkie elektrony, które tam widzieliście płasko, to elektrony są ujemne. One się za bardzo nie lubią. Więc ta woda pokazuje nam rogi. 2 naroża wody to rzeczywiście są atomy wodoru, a 2 naroża to są elektrony sparowane, które tworzą taką piramidkę. I teraz jak sobie wyobrazicie te piramidki w przestrzeni, to one mogą tworzyć różne sieci. I teraz zaczyna być jasne, tak? Dlaczego na przykład lód może pływać po wodzie? Bo przestrzenie pomiędzy tymi piramidkami są większe, czyli lód się robi lżejszy. Dobra. To mamy naszą rogatą wodę
I teraz to było najtrudniejszy, mam nadzieję, część mojego wykładu dzisiaj. Więc teraz znowu uruchomimy waszą wyobraźnię. Co to jest? Jak myślicie? Głośniej. Ja nie słyszę. Nie. Dla utrudnienia jest tutaj informacja po japońsku. Domyślam się, że nikt po japońsku z was nie czyta. Na dole jest Toyo Ito podpisany. 95 rok. Toyo Ito pewnie też wam nic nie mówi. Powiem wam... Tak? Mówi? Nie mówi. Więc Toyo Ito to jest architekt. Dość słynny japoński architekt. No tylko pytanie, co to jest? I co to ma wspólnego z wodą? No otóż słuchajcie, to jest jego rysunek akwarium. A te rurki, które są, to są moczarki, które pływały w tym akwarium. No i teraz pytanie, po co ja wam to pokazuję? Jak mówiłem, chodzi mi o wyobraźnię. I teraz jest kilka takich zawodów, które wymagają wyobraźni. Tak? Naukowiec, artysta, architekt jest kolejny. I teraz ten architekt, Toyo Ito, patrząc się na to akwarium z tymi moczarkami, stwierdził, że a może by tak zaprojektować budynek taki. I to jest jego bardziej taki szkic techniczny. A tak wygląda budynek obecnie. I teraz co jest ciekawe w tym budynku? Mianowicie to, że te moczarki to są wszystkie te filary, które w środku widzicie, takie organiczne struktury. Nie ma tam żadnej pionowej. Jak budujecie dom, to chcecie mieć pionowe ściany, tak? Tam cała konstrukcja jest krzywa. Jak moczarki, które się w wodzie kołyszą. A ta woda to jest po prostu pusta przestrzeń pomiędzy tymi nośnymi filarami. I teraz dlaczego? Otóż dlatego, że ten budynek miał być przestrzenią publiczną dla wszystkich rodzajów imprez, wydarzeń. Czyli chodziło o to, żeby można było ją dowolnie aranżować, czyli trzeba było jak najwięcej pustej przestrzeni. W związku z tym tylko te filary są, reszta jest pusta. A druga rzecz, to jak on widział, że te moczarki tak w tej wodzie w akwarium sobie tak pływają, to stwierdził, że być może tak samo będzie się zachowywał ten budynek, jak będzie trzęsienie ziemi. Bo w Japonii trzęsienia ziemi są. I wcale nie trzeba mieć pionowych ścian, żeby ten budynek się utrzymał. I rzeczywiście było, jak słyszeliście pewnie na początku, był 2013 rok, było silne trzęsienie w Sendai, tsunami, ale z tym budynkiem się nic nie stało. Tak wygląda jeszcze w środku taka przestrzeń pomiędzy tymi filarami. No dobra, to taki był przerywnik odnośnie wyobraźni, jak patrzenie się na wodę może nam pomóc. No a teraz przejdźmy do naszych makrocząsteczek, tak? No, jeśli kabla nie urwę po drodze. Więc na początku, w jaki sposób woda nam może pomóc w badaniu makrocząsteczek? To na początku, na wszelki wypadek, co to tak naprawdę jest białko? No dobra, to pytanie, co to jest białko? Bez od razu mów. Ciąg aminokwasów, dobrze. Tak, mamy aminokwasy, nawet mamy pociąg aminokwasów. Teraz każdy z tych wagoników to jest inny aminokwas, ok? Mamy ich dużo, ale mówimy, że białka tworzy głównie 20 aminokwasów. Teraz ten pociąg się tak zawija, tak? Jakbyście sobie wyobrazili, że jeździ po jakiejś serpentynie i to białko później wygląda w ten sposób, tak? To jest przykładowa taka struktura ściągnięta z bazy danych krystalograficznych. Macie jedno jakieś białko
Widzicie, że czasami są takie heliski, czasami są takie płaskie płaszczyzny, czasami są jakieś pętelki. Dobra, ale jak tak naprawdę to białko wygląda? Czy tak wygląda? Czy może jak pamiętacie, robiliśmy cząsteczkę wody, były 3 atomy, to może jak damy same atomy, to może wygląda tak. Jak myślicie, która jest bliższa? Jeszcze raz? Ta teraz wyświetlana. No, chciałbym, ale tak naprawdę bliższe jest to. Bo to wszystko się zlewa, tak? A jeszcze bliższe jest to, kiedy zobaczymy, że w środku w tym białku też są dziury, otwory i tak naprawdę to białko to taka jakby gąbka, w której jest dużo różnych małych porów. To wszystko oczywiście się rusza, jest dynamiczne. No dobra, to tak wygląda białko, ale tych białek jest mnóstwo. Jak widzicie po lewej stronie mamy mnóstwo różnych dziwnych struktur. To jest taka reprezentacja, żeby pokazać, że one są bardziej lub mniej podobne do siebie. A z boku sobie zobaczycie, że nawet niektórzy naukowcy potrafili znaleźć wszystkie litery alfabetu w białkach. Czyli te białka, struktury krystalograficzne, można znaleźć białko, które wygląda jak literka A, jak literka T, jak literka O. To po co nam tyle białek? Po co nam tyle białek? Różnych białek w różnych częściach ciała. No ale po co? Tylko musisz troszeczkę głośniej. Bo pełnią inne funkcje. Dobrze, a jakie funkcje białka pełnią? Budują i pracują. Tak? Budują to są te, których mamy mięśnie i nie tylko mięśnie. No i pracują, mówiłem, że nie będzie wzorów, więc specjalnie to jest takie, żebyście nie widzieli tam żadnych literek, ale to są różne procesy, które biegną w naszych komórkach i dla każdego takiego procesu jakieś białko jest. Jeśli tylko jedno, czasami jest ich więcej, które ten proces albo umożliwia, albo przyspiesza. Z jednej strony więc mamy białka, które są strukturalne, a z drugiej są białka, które są enzymatyczne i one pracują. Tak? No dobra, to już wiemy, po co mamy tyle białek. To teraz dalej wracajmy, co z tą wodą, tak? Co z tą wodą i z tym białkiem? No mamy tutaj 2 aminokwasy. I okazuje się, że jedne z tych aminokwasów wodę lubią, a drugie nie. Czyli tak jak na początku mówiliśmy i po to mi był potrzebny ten wstęp, jak mamy powierzchnię, wylejemy wodę i ona wsiąka, albo tworzy nam taką kulkę nad tą, tak, tą kroplę i się nie rozlewa. I dokładnie tak samo mamy z aminokwasami. Są takie, które lubią i są takie, które nie lubią. I to skutkuje tym, że jak mamy taki wyprostowany pociąg tych aminokwasów, to tutaj widzicie, że na różowo są zaznaczone te aminokwasy, które wodę lubią, na zielono te, które nie lubią. Więc koło tych, które wodę lubią, jest tej wody więcej, koło tych, które nie lubią, jest ich mniej. I dzięki temu to białko może się później nam właśnie sfałdować, przyjąć tą strukturę, tak? I ono tak przyjmuje tą strukturę, żeby jak najwięcej tych fioletowych aminokwasów, czyli tych, które lubią wodę, były na zewnątrz, a jak najmniej w środku oczywiście. No dobra, to ta woda nam pomaga w tym, żeby białko przyjmowało swoją strukturę, tak? Czyli jeśli popatrzymy się na to białko, to tak jak wygląda, to tak naprawdę powinniśmy patrzeć się, że ono jest w tej wodzie, tak? No i teraz dochodzimy do momentu, który w tytule wykładu się pojawił, czyli w jaki sposób wykorzystać wodę do tego, żeby to białko badać. Otóż możemy sobie popatrzeć, które fragmenty białka lubią wodę. Możemy sobie popatrzeć, gdzie nasza woda się chowa i jak nasza woda przepływa, tak? I teraz, jak sobie zobaczycie na taką zamrożoną cząsteczkę białka w wodzie, tutaj ją macie zamrożoną, i próbujecie zobaczyć do środka, to zobaczycie, że jak sobie wędrujecie w środek tego białka,
to tam gdzieś pomiędzy aminokwasami są różne cząsteczki wody i ogólnie jakbyśmy przecięli tą białko, to zobaczycie, że jest kilka w środku. Są jakieś tam przestrzenie pomiędzy tym białkiem, w środku tego białka i ta woda z jednej strony otacza, a z drugiej strony jest też w środku. I teraz to jest, tak jak powiedziałem, taka zamrożona, tak? Czas nie płynie. W momencie, kiedy puścimy czas, no to ta woda będzie się ruszać. Jak myślicie, ta woda się mocno rusza czy mało? Mocno. No, ta woda jest jak szalona. Mniej czasu niż mrugnięcie okiem i jedna cząsteczka wody robi taki taniec dookoła białka i w środku. Ale dzięki temu, że ona robi taki taniec, to jesteśmy w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej. Mianowicie możemy sobie popatrzeć, którędy woda wpływa, gdzie to białko tą wodę łapie i nie pozwala jej na chwilę przepłynąć dalej. Tak jakby kontrolowało, tak jak macie drzwi, tak, i przez drzwi nie można wejść do jakiegoś pokoju. Tak samo w białku są takie bramki, które mogą zablokować i powiedzieć: oj, ty wodo, w tej chwili jeszcze nie wpłyniesz, bo ktoś inny ma wykład. A chcemy mieć tą wodę w centrum aktywnym, bo na przykład jest tam potrzebna, tak, do tego, jak to białko pracuje. No i później widzicie, że to białko, możemy też zobaczyć, którędy woda opuszcza to białko. Jak sobie to przeanalizujemy dla wszystkich cząsteczek wody, które są, to dostajemy tak naprawdę taką mapę, taką, tak jakbyście śledzili ruch samochodów w mieście. Sobie zrobili takie zdjęcie w nocy z lotu ptaka, wtedy światła się tak rozmywają, byście zobaczyli takie smugi, tak? I dzięki tym smugom byście widzieli, którymi ulicami samochodów przejeżdża więcej, którymi mniej. Tak samo my możemy popatrzeć się, jak ta woda sobie wędruje w białku i którędy wchodzi, którędy wychodzi, gdzie się zatrzymuje. No dobrze, ale po co nam to wszystko jest? No na przykład po to, że możemy popatrzeć, jak białka ewoluują. Tutaj macie jedno to samo, ale nie to samo białko. Czyli białko to samo pod tym względem, że pełni tą samą funkcję, ale z różnych organizmów. Macie troszeczkę z ssaków, macie z grzybów jedno białko, macie z roślin, z bakterii. I jak zobaczycie, to ta woda wygląda zupełnie, ten przepływ wody zupełnie wygląda inaczej. I teraz, po co to może być potrzebne? Po co w ogóle badamy ewolucję? Po co badamy historię? Są takie trudne, no nie, pytania. No więc możemy na przykład popatrzeć się, jak sobie te tunele ewoluowały, a to po to, że jeśli nam przyjdzie taka ochota, to możemy wtedy zrobić na przykład nowy tunel w takim białku. Tak? Jeśli mamy naszego przodka i ten przodek miał tylko jeden tunel, który wprowadzał wodę do środka, a my chcemy mieć dwa, to możemy albo przedziurawić powierzchnię, albo połączyć jakieś kieszenie i w ten sposób zrobić nowy enzym. Tak? I takie otwieranie nowych tuneli pozwala na to, żeby na przykład białko działało szybciej. No dobra, trudne rzeczy. Czyli jakbyśmy podsumowali, co ta woda nam pozwala. Taka mała cząsteczka, rogata, dzięki temu, że czasami niektóre aminokwasy lubi, a niektórych nie, pozwala nam badać strukturę, funkcję, ewolucję i też dzięki temu możemy projektować nowe makromolekuły o innych właściwościach. Okay? No i jeszcze nam leki zostały, tak? No to projektujmy te leki. To teraz to będzie już bardzo króciutkie. Ale znowu zadam trudne pytanie. Co to jest choroba? Jak byście powiedzieli, co to jest choroba? Dysfunkcja białek. Dysfunkcja białek. Ale to ta dysfunkcja się pojawia jak? I dlaczego? I czy tylko ta dysfunkcja białek?
Ktoś ma inny pomysł na chorobę? Ja bym powiedział, że to zaburzenie działania organizmu. Zaburzenie działania organizmu. No, jak się uderzę, to też zaburzę swoje działanie, ale to tak nie będzie chorobą jeszcze, prawda? Zakażenie, dobra. Czyli tak, mamy dwie propozycje. Jedna to jest, że dysfunkcja białek, druga propozycja zakażenie. I obie są prawidłowe, ponieważ mamy choroby o podłożu genetycznym i to jest właśnie to, co Pan powiedział, czyli dysfunkcja białek. Mamy nasze białko prawidłowe. W tym białku prawidłowym zdarzyło się taka rzecz, że jeden wagonik się podstawił drugim wagonikiem. I okazuje się, że ponieważ to jest bardzo rzadkie, dlatego na przykład takie choroby o podłożu genetycznym nazywają się też chorobami rzadkimi często, ale potrafi to spowodować dysfunkcję białka i ostatecznie to, że ktoś jest chory od urodzenia. Rzadkie, ale biorąc pod uwagę, jak dużo znamy takich chorób, bo rzadkie to oznacza, że jest jedna osoba na 6 000 albo rzadziej, tak, choruje. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy, dzisiaj przyszło, nie wiem, 10 000 osób, to być może jedna z tych osób, która tutaj jest, właśnie na jakąś chorobę rzadką choruje. Ale problem polega na tym, że tych chorób jest bardzo dużo. Więc w efekcie w całej Unii Europejskiej ponoć choruje na nie około 30 milionów osób. Dużo. Dobra, a druga, to tak jak koleżanka powiedziała, to jest atak z zewnątrz. I teraz, co te wirusy albo bakterie nam robią? Co tak naprawdę tą chorobą jest? Tylko musimy głośniej, bo ja jestem przygłuchy. Ja może nie wyglądam, ale ja już swój wiek mam. Zbierają DNA białka. Tak nie do końca, ale ogólnie i bakterie, i wirusy robią nam, powodują, że jesteśmy chorzy, przez to, że zmuszają nasz organizm do wysiłku, który normalnie nie jest nam do niczego potrzebny, tak? Wirusy robią to w ten sposób, że zmuszają komórki do tego, żeby produkować wirusy, a nie to, co komórki mają produkować, a bakterie z kolei wprowadzają różne toksyny, przed którymi chcemy się bronić. Cały nasz układ immunologiczny próbuje te bakterie wyrzucić z organizmu. Czyli ogólnie jedno i drugie działa na naszą niekorzyść. No i teraz co mają tutaj, jak możemy w tym momencie te dwie różne choroby, dwa różne podłoża chorób leczyć? Bo te leki, jak widzicie, do tych pierwszych białek pewnie będą inne niż te leki, które chcemy przeciwko wirusom lub bakteriom. Jakieś pomysły? Co zrobić, żeby tą pierwszą chorobę uleczyć o podłożu genetycznym? Terapia genowa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tylko jeszcze tam nie jesteśmy, tak? A inaczej? Co było u podłoża? Dysfunkcja białka, tak? No to a gdyby wprowadzić taką jakąś cząsteczkę, która nam to przyczepi się do tego białka i je naprawi, to znaczy, że ta struktura wróci do normalnej, do takiej natywnej. Czyli w pierwszym przypadku szukamy takich cząsteczek, które będą nam zmieniać strukturę białka, tak? Przywracać tą właściwą. A jak w takim razie z tą drugą? Atak wroga. Jakieś pomysły? Atrapę, dobre. Dobra, nie wiem jeszcze jak, ale pomysł jest dobry. Coś innego? Coś, co zakłócić działanie. Dobrze, ale czego? Zaatakować wroga, tak? Czyli zaatakować bakterię. Bardzo dobrze. Czyli, ponieważ
bakterie, jak wam pokazałem na początku, jak była ta ewolucja, tak? Mieliśmy to samo białko, które u ssaków wyglądało inaczej, a u bakterii wyglądało inaczej. To oznacza, że te bakteryjne białka są inne niż nasze. A jeśli tak, to możemy zaprojektować taką cząsteczkę, która bakteryjne białko zablokuje, a naszego nie. No i w tym jest cały pies pogrzebany, żeby to zrobić dobrze. Czyli tutaj macie przykład głównej proteazy naszego wirusa odpowiedzialnego za COVID. Jak widzicie, są takie kulki na jego powierzchni albo tam w głębi, tak? To są te miejsca, w których różne cząsteczki lubią przebywać. Takie małe, jak woda. Woda, mamy tam też mocznik, mamy tam jakieś inne malutkie cząsteczki, które uważamy jakby sądy, tak? I dzięki tym małym cząsteczkom możemy sobie, tak jak mówiłem wam wcześniej, badać strukturę tego białka, tak? To tak robimy. I podobnie mamy obok inne białko, akurat ludzkie, w którym dokładnie to samo robimy, tak? Czyli patrzymy się, gdzie po prostu ta woda lubi, gdzie nie lubi, w jakim otoczeniu lubi przebywać. Teraz po co nam to jest? No po to, co żeśmy powiedzieli wcześniej, tak? Czyli musimy znaleźć takie miejsca, w których na przykład inaczej te cząsteczki się układają pomiędzy dobrym białkiem a dysfunkcyjnym, albo inaczej się układają pomiędzy naszym białkiem człowieka a białkiem bakterii. Jeśli znajdziemy takie różnice, to wybieramy sobie te punkty i mamy taką mapę, do której później dopasowujemy różne związki chemiczne. I jeśli jesteśmy szczęśliwymi poszukiwaczami, to znajdujemy lekarstwo. I to już jest ostatni slajd dzisiejszego wykładu, czyli nasza mała cząsteczka wody, ta rogata bestia, którą pokazują wszyscy, że jest płaska, a tak naprawdę jest takim czworościanikiem, może nam pomagać w tym, w jaki sposób analizować białka i inne makrocząsteczki, ale też pozwala nam i projektować te białka, i poszukiwać leków, poprawiać funkcję tego białka, naprawiać. Że całkiem użyteczna. Jakieś pytania? To ja chciałem jeszcze podziękować całemu mojemu zespołowi. A tutaj widzicie, że czasami się też potrafimy wybawić. To była taka prezentacja, w jaki sposób białko zatrzymuje niechciany substrat. Tak? Ja tam zjeżdżałem jako substrat i nie dojechałem do końca, bo mnie zatrzymali. Dziękuję ślicznie.